Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Tym razem pokażę Wam, jak poskładać pompę piaskową i jakie rozłoża użyć. Pokażę Wam, dlaczego szkło jest lepsze, jak to szkło wygląda od piasku, czym ono się różni od piasku, jak wygląda jedno i drugie. Pokażę Wam też różne granulacje tego szkła. I pokażę Wam, jak ustawić tą pompę na płukanie i na pracę. Także zaczynamy. Dzisiaj jest ze mną Marciu. Tym razem odcinek na dworze, na zewnątrz. Powiem Wam, że od czasu do czasu też trzeba wyjść z tego garażu, a myślę, że będzie to przydatny materiał. Dobra, teraz tak na szybko może sobie omówimy te złoża. Powiem Wam, tu mamy na przykład piasek 0408. Jak widzicie, jest bardzo drobny. Powiem Wam, że z tym piaskiem jest tego typu problem, że pompa ma wysokie ciśnienie na piasku. I tym samym zużywa się nam szybciej silnik, zmniejsza się wydajność pompy, no i piasek z biegiem czasu się też zapycha. A też nie o to chodzi, żebyśmy go co parę miesięcy czyścili, czy co parę tygodni nawet. Chodzi o to, żeby nam to wytrzymało cały sezon. Można użyć też kulek filtracyjnych, ale powiem Wam, że chyba nie macie zamiaru co tydzień wyciągać tych kulek i prać je w pralce, bo to jest bez sensu. Możemy też sobie użyć szkła. To szkło ma akurat granulację 0,4 do 1,5. Powiem Wam, że tak to wygląda. Jest ciutkę grubszy od tego piasku. I powiem Wam, nie kupujcie szkła granulacji takiej, jak zaleca producent, czyli 0,4-0,8. Tylko kupcie sobie to 0,4-1,5. Wtedy nie ma żadnego problemu z przedostawaniem się piasku do basenu czy tego szkła przez pompę. I powiem Wam, że filtruje to tak samo i spełnia to dużo lepiej swoją rolę. Tak samo mi doradził producent, że po prostu dużo lepiej wziąć ten. Ludzie robią ten błąd i kupują ten 0,4-0,8, no i później narzekają. Teraz tak, prosiłem jeszcze tą firmę, żeby mi posłała próbki. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tu mamy na przykład takie grubsze szkło. To jest 2 do 3. Tak widzicie, już ziarenka są dość grube. To szkło jest zalecane już do naprawdę dużych pomp. Jak macie taki zbiornik, gdzieś powiedzmy 50 litrów, to możecie sobie już kupić takie grube szkło. Tu macie na przykład szkło, które jest teoretycznie zalecane przez producenta pompy, czyli 0408. Już. Tak widzicie, jest mniej więcej granulacji, taki jak ten piasek. I z tym szkłem po prostu jest o tyle taki problem, że tak jak ten piasek lubi się przedostawać częściowo do niecki basenu, a nie o to nam chodzi. I tu macie już najgrubsze szkło 3 do 6. Już jest używane do bardzo dużych pomp, do zastosowań domowych raczej to odpada. Tak widzicie, są naprawdę bardzo duże te ziarna. Także ja polecam 0,4 do 1,5, ewentualnie do 2. Producent tego szkła też zaleca do tych pomp właśnie tę granulację. Szkło ma to do siebie, że nie spowalnia mocy, nie spowalnia jakby pompy. Pompa ma mniejsze ciśnienie, dużo dłużej nam wytrzymuje silnik w tej pompie. W sumie o to nam chodzi. Jak niektórzy już się może zdążyli przekonać, w tych pompach pękają zbiorniki. Potrafią pęknąć nawet zbiorniki. Po prostu przez to ciśnienie pęka zbiornik, rozrywa go i jest problem. Na szkle tego unikamy, a filtruje nam to naprawdę bardzo dobrze. Powinno być. Także moim zdaniem super towar w fajnej cenie, bo naprawdę to szkło jest w cenie dobrego piasku, także nie ma się nad czym zastanawiać. Dobra, może dość gadania. Przejdziemy sobie do pompy i pokażę Wam, jak uruchamiamy tą pompę i jak ją zasypać, bo to też jest bardzo ważne. A więc tak, pompę mamy jeszcze rozebraną. Jak widzicie, woda przelatuje przez to sitko. Także to siteczko wkładamy sobie na dół. Producent pomp zaleca, żeby zalać przed wsypaniem piasku czy szkła, zalewamy wodą na wysokość po prostu do sitka. Chodzi o to, żeby nie zapchała się nam, żeby się nam nie zapchał ten przepływ
zanim pompa zacznie normalnie pracować. Czyli składamy sobie to sitko. Tu jeszcze mamy do każdej pompy w zestawie takie zabezpieczenie, żeby się nam piasek nie wsypał po prostu do tej rury czy szkło. Zakładamy to w ten sposób. Wlewamy sobie wodę na wysokość tych sitek dolnych i wsypujemy szkło. No zaraz wam pokażę. Na tej części macie zaznaczone minimum i maksimum. Dobra, tak jak mówiłem, zalewamy sobie wodę na wysokość tych sitek. I tak jak pokazywałem, do połowy, czy tam do minimum sypiemy sobie szkło. Dobra, jeśli mamy wsypane szkło, oczyszczamy sobie tą górę z drobiny, ściągamy to. To już nam nie będzie potrzebne, przynajmniej w tym sezonie. Powiem wam, że akurat wszystkie uszczelki smaruję wazeliną. Możecie też kupić taki sztypt do uszczelek samochodowych. Warto sobie to przesmarować, te uszczelki wtedy się nie psują, lepiej przylegają, no i nie będą nam przypuszczać na 100% nic. One się robią te takie troszkę bardziej tłuste. Dobra, jeśli uszczelkę mamy założoną, zakładamy to w ten sposób. I teraz tak, przed założeniem tego kołnierza warto sobie dopasować węża, który łączy silnik z pompą. I pod tego węża też wszędzie na wszystkich łączeniach po prostu przychodzą uszczelki. I powiem wam, że te uszczelki też dobrze wziąć sobie z dwóch stron, przesmarować. Weźmiemy sobie teraz węże z basenu. Do tej części podpinamy wylot z pompy, do tamtej podpinamy zasilanie, czyli dolnego węża z basenu, dolnego węża, który jest niżej w basenie, podpinamy tu, tego, który jest wyżej, podpinamy. Dobra, teraz tak, jeśli już mamy podpinane wszystkie węże, mamy to zalane wodą, odkręcamy sobie tą część i pamiętajcie, robimy to za każdym razem, jak wzrośnie ciśnienie na pompie lub przy pierwszym razie, jak podłączamy, wsypujemy nowe złoże, nowy piasek czy nowe szkło. Za każdym razem musimy zrobić płukanie i układanie piasku. Pamiętajcie, za każdym razem jak przestawiamy ten zawór, ilu się naciska i przekręca, robimy to na wyłączonej pompie. Pompa nie może być włączona, bo się nam uszkodzi ten zawór. Dobra, teraz robimy tak. Płukanie złoża. Czyli tak, za każdym razem, jeśli nam wzrośnie ciśnienie na pompie lub jak uruchamiamy to po raz pierwszy. Czyli dajemy sobie na te dwie strzałki w bok i uruchamiamy pompę. Tak jak widzicie, woda leci przez tego węża. Pod dość dużym ciśnieniem. W takiej pozycji zostawiamy to na przynajmniej minutę. Ja mówię, zostawiamy to na minutę. Teraz się czyści ten piasek czy to szkło i za chwilę sobie zrobimy układanie. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Dobra, minęła dziś minuta. Przykładamy, tak mówię, z tych dwóch strzałek, czyli z płukania z biegu wstecznego. Przekładamy na tą kropelkę i teraz mamy układanie piasku i włączamy ją jeszcze raz i tak samo jak w tamtym przypadku woda poleci nam przez tego węża z boku na zewnątrz i uruchamiamy. Dobra, już mamy piasek ułożony, ustawiamy sobie to w pozycji zamkniętej, możemy ściągnąć tego węża, odpinamy sobie, czy odkręcamy złączkę, zakładamy zaślepkę i teraz przestawiamy pompę, pamiętajcie, zawsze na wyłączonej.
Przestawiamy pompę powoli na tą strzałkę. Mamy taką strzałkę w prawo i włączamy ją. I teraz już pompa normalnie działa z filtrowaniem. Uruchamiamy pompę. I teraz tak, z boku tej pompy jeszcze mamy przełącznik. Możemy sobie ustawić godziny pracy. Czyli od lewej strony mamy tak, praca w ciągu doby 4 godziny, 6, 8, 10 i 12. Z drugiej strony lub ciągła praca 24, które teraz może nie być widać. Z drugiej strony mamy P4, czyli 4 godziny pracy, 4 godziny przerwy, 6 godzin pracy, 6 godzin przerwy i 8 godzin pracy, 8 godzin przerwy. Ja to mam ustawione pod zegar czasowy, także nie ma znaczenia, ja sobie to tu ustawię. Chodzi tam powiedzmy 2 godziny, ze 4 godziny przerwy i znowu 2 godziny chodzi. Chodzi głównie o to, że ta pompa ma przefiltrować 2 pojemności basenu w ciągu doby, także musicie sobie to obliczyć. Pokażę wam jeszcze na basenie, jak to wygląda. Mam jeszcze trochę bałagan, bo dopiero przed chwilą żeśmy go rozłożyli. Jeszcze woda się napełnia. Tutaj widzicie, węże są puszczone. Ten dolny wąż to jest zasilanie pompy, czyli ten, który jest wyżej, to jest powrót. Teraz wam jeszcze może pokażę, jaką ta pompa ma moc. Bo powiem wam, że w porównaniu do tej kartuszowej jest 3 albo 4 razy mocniejsza, albo nawet więcej. Tamta ledwo, przez tamtą ledwo ta woda leciała, a tu możecie zobaczyć. Także naprawdę ta pompa daje radę. Dobra, jeśli wam pomogłem, zostawcie łapkę w górę. Możliwe, że nagram też, jaką chemię stosuję do basenu. Osobny filmik, jak zrobić testy wody. Także jeśli wam podobało, zostawcie jakiś komentarz. Czy robimy jakieś następne odcinki z tej serii, czy już nie. Dobra, do następnego vloga, na razie, hej.